Shrek jest ogr, który mieszka na bagnach w samotności i ma wiele przygód w tym miejscu. Dzisiaj wam przedstawię całkowitą fabułę Shreka, rozpoczynając na pierwszej części, kończąc na czwartej. I to zaczyna nową serię fabuł wszelkich animacji. Jesteście gotowi? Więc lecimy. Ta historia zaczyna się od przedstawiania nam Shreka, który żyje szczęśliwy w samotności na bagnach. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Spędzają wszelkie dni, cieszą się spokojem i ciszą z dala od świata. Czasem Wasa oczyszcza swoje królestwo ze wszystkich bajkowych postaci w pobliskiej wiosce. Gadający osioł ma zostać schwytany. Właściciel osioł próbuje go sprzedać, ale w momencie, kiedy osioł jest w panice, ucieka oraz biegnie do lasu. Przez ucieczki miesza drogi z głównym bohaterem, po czym obaj spotykają się, gdy zwierzę przypadkowo wpada na terytorium zielonego ogra. Chociaż Shrek początkowo próbuje pozbyć się osła, uparty i gadatliwy niewiasta trzyma się blisko. Shrek niechętnie pozwala mu iść za nim. Shrek wraca na swoje bagna tylko po to, żeby odkryć, że są teraz one opanowane przez bajkowe stworzenia, w tym postacie jak Trzymałe Świnki, Pinokio oraz wiele innych postaci. Niewiasty zostały wygnane przez Lorda Farquaada i szukają schronienia na bagnach ogra ku jemu cierpieniu. Wyjaśniają, że zostały wygnane z zamku i nie mają gdzie się podzieć. Po czym Zielony Ogr postanawia się udać do władcy, aby usunął duszyczki z jego bagna, a także przywrócił je do swojego stanu. No oprócz Shreka, żeby osioł zostały, ale ten uparty osioł tak się domagał, by pójść z nim podekscytowany pomysłem przygody, więc obaj wyruszają w stronę Farquaada. Zielony Ogr jest zdeterminowany, aby odzyskać swój dom. Nastrój się zmienia, gdy Shrek i towarzysz znajdują się w środku turnieju, który władca organizuje. Po to, aby wybrać mistrza, Lord Farquaad szuka kogoś, kto uratuje księżyczkę Fionę, która jest zamknięta w wysokiej wieży, strzeżony przez smoka. Obiecuje temu, kto ją uratuje, przywilej zostanie jego rycerzem. Zielone stworzenie, które dba tylko o swoje bagno, z powrotem postanawia walczyć ze wszystkimi innymi konkurentami. Wygrywa wydarzenie. Pod wrażeniem Farquaad zgadza się na układ, zielony towarzysz uratuje Fionę, a w zamian Lord Farquaad odda mu swoje bagna z powrotem wolne od wszystkich stworzeń z tą nową misją. Tak i osioł wyruszają w podróż, żeby uratować księżniczkę. Ogr i zwierzę ostatecznie docierają do zamku Towering, w którym jest przytrzymywana Fiona. Całe miejsce jest otoczone lawą, co nadaje mu groźny wygląd. Rowi udaje się przejść z osłem, chociaż osioł jest cały czas przerażony. Gdy są w środku, stają w walce ze smogiem, po czym zwierzę próbuje wydostać się z niebezpieczeństwa, ale czerwony smok kończy go gonić. Po całym zamku, podczas gdy Shrek wymyka się, żeby znaleźć Fionę. W pewnym zwrocie akcji smok zaczyna interesować się osłem, traktują go nawet czule, co pozwala zwierzęciu uniknąć zjedzenia go przez latającą piasek, gdzie w międzyczasie główny bohater dociera do wieży księżniczki Fiony oraz znajduje ją gotową do uratowania. Fiona, która czekała na prawdziwy pierwszy pocałunek miłości, po czym jest rozczarowana podejściem Shreka, spodziewała się czegoś bardziej romantycznego, ale ogr po prostu ją podnosi i wychodzi z wieży. Gdy udają się na zewnątrz, zielony ogr łapie osła, po czym udaje im się uciec wraz z Fioną. Halo wracają do Lorda Farquaada, ale oczywiście jest to, że księżniczka nie jest do końca tym, na kogo wygląda, a podróż powrotna niesie ze sobą więcej niespodzianek. Więc teraz osioł zielonego ogra i księżniczka Fiona wracają do władzy. Wyprawa nie jest gładka i bezpieczna. Kobieta od samego początku nie jest damą w opałach, ma swoje widzimisię, przykładowo naleganie na robienie przerw. Prawda, Shrek oczywiście po prostu chce wykonać misję i odzyskać swój dom, ale w trakcie podróży wszystko się zmienia. To w tej wycieczce ogr i Fiona zaczynają znajdować swój własny język porozumienia. Na samym początku są początkującymi. Księżniczka spodziewała się nocy wyjaśniającej zbroi, a zielony ogr, który nie ma czasu na bajkowe bzdety, ale im więcej czasu spędzają razem, tym bardziej się do siebie zbliżają. A potem pojawia się osioł, który standardowo dodaje swój własny rodzaj humoru do całej sytuacji. Jest jak ten jeden przyjaciel, który nigdy nie wie, kiedy przestać gadać czy śmiać, ale i tak go lubisz, bo zawsze udaje mu się poprawić nastrój. Osioł nawet zaczyna zauważyć, że coś zaczyna bardziej kwitnąć między Shrekiem a Fioną. Ale nie wszystko jest tak kolorowe. Pod koniec dnia, gdy zachodzi słońce, niewiasta staje się dziwnie sprytna i tak nagle chowa się w jaskini. To naprawdę sprytny nawyk. Gdy osioł wchodzi do tej jaskini, cała sytuacja się odwraca. Pierwszy spotyka się Fionę, która jest ogrem. Tak, nie żartuję. Nie jest pierwsza piękną księżyczką, którą widzimy od samego początku. Po czym dowiadujemy się, Fiona ma klątwę, która sprawia, że nocą przemienia się w ogra i to jest coś, przed czym się ukrywa. Co się okazuje, serce zwierzęcia Shreka ma niesamowite serce.
serce i jest wyrozumiały oraz nawet próbuje ją pocieszyć. To nie wychodzi, ponieważ zielony ogr martwi się, co na pomyśli towarzysz. Jest przekonana, że nikt nie mógłby jej kochać w tej postaci, gdyż ogry nie są standardem piękna w społeczeństwie. Z pewnego ranka Shrek podsłuchuje część rozmowy między niewiastą a ogrem, ale niestety zielony ogr źle interpretuje, że tak naprawdę Fiona jest nim niesmaczona, ponieważ jest ogrem, a w rzeczywistości mówi o sobie. Jedna z tych klasycznych pomyłek, gdzie gdyby porozmawiali przez 2 minuty, wszystko by się wyjaśniło, ale oczywiście Shrek odchodzi ze złamanym sercem i robi krzywdę dla Lorda Farquaada. Teraz Fiona jest zdeterminowana, myślę, że z zielonym ogrowi nie zależy, podczas gdy ogr uważa, że nie jest dla niej wystarczająco dobry, ale przygotowuje wielki finał. Pełen towarzysz czuje, że księżyczka by nigdy kogoś tak nie kochała jak on. Udaje się do zamku, aby przekazać Fionę w ręce Farquaada w klasycznym stylu naszego Shreka. Chociaż jest żędliwy, zraniony oraz nie czeka na żadne pożegnanie. Tymczasem niewiasta odchodzi z złamanym serduszkiem. Myślą, że została rzucona. To klasyczny przypadek nieporozumienia. Fiona zgadza się poślubić Wasę, chociaż jak wiemy o tym go nie kocha. Lord Farquaad chce być po prostu królem i wcale go nie obchodzi ona. Więc spieszą się na ślub, ale nadchodzi osioł, który pomaga Shrekowi zrozumieć, że jest zakochany w księżycu i musi przerwać ceremonię. Teraz tutaj sprawy się stają niesamowite, gdyż zielony ogr pada do kościoła, po czym wstępuje Farquaad, który jest wkurzony. Żąda, aby zielony towarzysz odszedł. Po raz pierwszy wyznaje swoją miłość do Fiony na oczach wszystkich zebranych wokół wydarzenia i w samą porę, ponieważ zachodzi słońce. Wyjawnia się prawdziwe oblicze księżyca, zmienia się w ogra, ale Lord Farquaad nie daje się nabrać, na to rozkazuje zamknąć niewiastę, informując, że jest straszną bestią. Nie nadaje się na królową. Wreszcie przybywa osioł wraz z jego smokiem i zajmują się władcą szybkim ugryzieniem. Zielony ogr w postaci żeńskiej postaci nadal nie czuje się pewnie z powodu swojej postaci ogra, ale Shrek tłumaczy w skrócie, że wygląd nie ma znaczenia, po czym całują się, a zaklęcie się zamyka. Na zawsze. W jej postaci ogra, ale Fiona w końcu pogadza się z tym. Cały film kończy się. Kończy się niesamowitym ślubem na baganach i oficjalnie stają się parą. A jak chcesz zobaczyć krwawą prawdę Medus, masz taką możliwość, masz na to 3 sekundy. 3, 2, 1.